Nie chcemy żadnych kolorowych gwiazdów, nie chcemy żadnego kultury, nie chcemy koniec. Nie bardzo rozumiem, co pan do mnie mówi. I nie, że się widzę, jak wygląda gaz, jak biedę, jak Bruksela, jak Londyn, jak Paryż. Ale was, o którym mówisz, co jest bardzo fajne, to ja zapraszam, żeby wzięli swoje dzieci i wysłali do muzułmańskiej dzielnicy nocą, albo swoje kobiety. Niech pani przetłumaczy tego bałwana, przecież ja nic nie rozumiem, co on do mnie mówi. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, zanim zacznę, standardowo zacznę od podziękowań, czyli Grażyna S. i dwie osoby anonimowe. Bardzo Wam serdecznie, z całego serca dziękuję za postawienie mi kawki na supi. Naprawdę jestem Wam ogromnie wdzięczny, że wspieracie mnie. I naprawdę szalenie to doceniam, także jeszcze raz ogromne dzięki. Moi drodzy, dzisiaj będzie o krasomówcy. Głównym bohaterem będzie krasomówca, człowiek, który mówi co prawda niezrozumiałym pisowskim dialektem, ale nawet eksperci próbowali to przetłumaczyć. Nie udało się niestety. Jeśli ktoś z oglądających jest na tyle zdolny, żeby tego osobnika przetłumaczyć, to no, Nagrodę Nobla dostanie. Ale po kolei. Jak wiecie, 6 sierpnia Polki i Polacy będą mogli spać spokojniej. Alfons Nawrocki skompletował swoich szefów gabinetu. No, powiem Wam, nadciąga intelektualne tornado, no, prawdziwe tuzy intelektu. Razem, podejrzewam, mają IQ szuflady, no chyba że coś tu przeszacowałem. No ale jak powiedziałem, Adam Andruszkiewicz w kancelarii Nawrockiego. No do kompletu Nawrockiemu proponuję jeszcze, nie wiem, Bąkiewicza, Mateckiego, Mejzę, no i kilku kiboli z ustawek lub, nie wiem, tam swoich dawnych kolegów. No po prostu trzeba być, moi drodzy, dumnym, że mamy takiego prezydenta i taką silną obsadę. Ale jeśli chodzi o Fafluna Andruszkiewicza, to jest, tu chyba nie muszę przekonywać, prymitywny typ, który ma problem z poprawnym złożeniem zdania, czyli idealnie będzie pasował do kancelarii Alfonsa. Taki przyszły myśliciel w gabinecie ćpuna. Karol Nawrocki ogłosił, że szefem jego kancelarii będzie Zbigniew Bogucki. Zastępcą Boguckiego będzie Adam Andruszkiewicz. Zatem pisowiec pisowca, pisowcem pogania. A taki miał być bezpartyjny ten batyr. Moi drodzy, też jeszcze krótka wiadomość. Bo nie wiem, czy wiecie, to no niby nieoficjalne jeszcze, ale jestem w stanie w to uwierzyć, że Duda na koniec jeszcze podpisał nominacje sędziowskie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli NSA, dla Piebiaka i Nawackiego. Łukasz Piebiak, były zastępca Ziobro, odwołany po aferze hejterskiej, no i Nawacki, specjalista od darcia uchwał Zgromadzenia Sędziów. Taki soczysty policzek dla wszystkich niezależnych sędziów w Polsce. Oczywiście Nawrocki to przyklepał, ale wracajmy do tematu. Tak jak wspomniałem, Nawrocki kompletuje swój gabinet, po prostu same tuzy intelektu i no oczywiście ruskie onuce dupolizy Łukaszenki. Mówię tu o Andruszkiewiczu. A czemu? Nie wiem, czy pamiętacie wypowiedź Andruszkiewicza, kiedy mówił, Polska powinna zmierzać cywilizacyjnie i kulturowo w stronę Białorusi.
Teraz gangstur sutener Nawrocki wspiera te prorosyjskie lobby Andruszkiewicza, czyli można powiedzieć zdrajcę kraju. Według Political Capital Institute część z nich znajduje się pod wpływem Kremla. Czemu to nie dziwi? Także warto to przypominać słowa Andruszkiewicza, który będzie w kancelarii Alfonsa. Powiedział: uważam, że powinniśmy zbliżać się kulturowo i cywilizacyjnie z Białorusią. Wypowiedź? Nie. Manifest? A może kierunkowskaz? Próba oswojenia nowej rzeczywistości, tej, która już nie kryje się za tą przysłowiową kotarą. No bo wiecie, jeśli ktoś myślał, że wybór nowego prezydenta coś zmieni, że oto odetchniemy od ludzi pokroju Andruszkiewicza, no był strasznie naiwny. Można powiedzieć bardzo naiwny. Przede wszystkim z wykształcenia jestem specjalistą do spraw wschodnich. Z tego względu, że z równą licencję, tak i pracę magisterską pisałem ze stosunków z Białorusią. Uważam, że w latach 90., 2000 Białystok świetnie rozwijał się przy współpracy właśnie z państwem białoruskim. Tutaj mamy bardzo wiele wspólnego, nie tylko kulturowo i cywilizacyjnie, ale także gospodarczo i ekonomicznie. Jest to pewna szansa dla nas, jest to duża szansa na rozwój dla województwa podlaskiego i musimy przełamać pewne bariery. Musimy nie patrzeć tylko i wyłącznie na tę politykę z narzucenia Brukseli i Berlina, tak, która każe nam skłócać się z Białorusią, tylko prowadzić własne interesy, zbliżać się kulturowo, zbliżać się cywilizacyjnie, gospodarczo, bo w tym zarówno i Białorusini, i Polacy upatrują swój zysk. Andruszkiewicz to jest nie kto inny jak ten sam człowiek, którego życiorys polityczny powinien go trwale dyskwalifikować z życia publicznego. Nagle zostaje wiceszefem kancelarii prezydenta. Tak, tego nowego, rzekomo niezależnego, antypolitycznego, świeżego. No więc może przypomnijmy, kogo dostaliśmy na salonach Pałacu Prezydenckiego, a może bardziej powinno się mówić Meliny Nawrockiego. Otóż dostaniemy razem z Alfonsem w pakiecie byłego prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, środowiska, którego retoryka flirtowała z neofaszystami i nacjonalistyczną paranoją. Faceta, który w kampanii wyborczej fałszował podpisy, klasyczny taki model celu święca środki, czyli moralna zgnilizna z uśmiechem na twarzy. Posła, który wyłudził z Sejmu ponad 90 000 złotych za rzekome podróże samochodem, mimo że nie miał nawet samochodu, ale to już jest w PiS-ie klasyk. Będziemy mieli gościa, moi drodzy, który występował w rosyjskich i prorosyjskich mediach regularnie i systemowo. Zawsze, ale to zawsze w roli pożytecznego idioty Kremla. Człowieka, który z dumą fotografował się z białoruskimi aparatczykami i mówi dziś, że Polska powinna cywilizacyjnie zbliżyć się do reżimu Łukaszenki. No jeśli PiS przejdzie do władzy, z pewnością się zbliżymy. Powiem wam nie. Ktoś powie, że to jest kontrowersyjna postać. Ja wam powiem nie, to nie jest kontrowersyjna postać. To jest, moi drodzy, taki klasyczny książkowy słup, wydrukowany z najgorszego katalogu politycznej patologii. I teraz ten człowiek ma zostać twarzą nowej prezydentury, twarzą kancelarii. Jednym z tych, którzy będą, uwaga, doradzać, koordynować, wspierać i kształtować przekaz. A więc Andruszkiewicz to nie wypadek przy pracy, to jest świadomy wybór. A Nawrocki, wybierając go, nie wiem, na doradcę, szychę w jego kancelarii,
Powiem wam, nie wiem, czy planuję poszukać i zatrudnić tłumacza, gdy te Andruszkiewicza płomienne przemowy będą, nie wiem, transmitowane, czy jak będzie gdzieś reprezentował Polskę, Polaków, czy samego Alfonsa gdzieś na salonach, czy znajdzie tłumacza, jakiegoś językoznawcę, specjalistę od, nie wiem, jakiegoś wymarłego dialektu. A o co mi chodzi? Posłuchajcie płomiennej przemowy właśnie Andruszkiewicza bez cięć. Żadne takie niemactwo nigdy nie miało prawa opluwać zdrowych przynad z Białegostoku, ponieważ tu jest najzdrowsza tkanka. Najzdrowsza tkanka jest w Polsce Wschodniej, nie w żadnej Warszawce, nie w żadnych pedalskich knajpkach przy tęczy. Tam nie ma całej Polski, tu jest zdrowa Polska. Nie chcemy żadnych kolorowych imigrantów, nie chcemy żadnego multikulturalizmu, nie chcemy nikogo. Ponieważ ja dzisiaj widzę, jak wygląda miasto, tak jak biedy, jak Bruksela, jak Londyn, jak Paryż. Ale łatwo, o którym mówisz, co jest bardzo fajne, to ja zapraszam, żeby wzięli swoje dzieci i wysłali na muzułmańskie dzielnice nocą, albo swoje kobiety. Nie wyślą ich na spacer nocą, bo mówię, to jest w zapleczu. Nie wyślą ich do Paryża, na dzielnicę, które znają się na obrzeżach, swoje kobiety. Nie poprzewadzają się latem, krótkie spódnice po tych dzielnicach. Zobaczymy, jak skończą. Wszystko jasne, wszystko zrozumiałe, to lecimy dalej. Moi kochani, wojna tak naprawdę toczy się za wschodnią granicą. Białoruś jest de facto rosyjską kolonią. A my tej zdaniem nowej ekipy powinniśmy się cywilizacyjnie zbliżać do Mińska czy do Moskwy. Do reżimu, który torturuje opozycję, zamyka ludzi za memy, który podkłada bomby pod własnych obywateli, sprzedaje suwerenność Rosji za gaz i ciepłą wodę w kranie. No, powiem wam, czysty Orwell. I teraz tak, Andruszkiewicz to taka typowo wzorcowa ruska onuca, czyli w Pałacu Nawrockiego będzie pasował idealnie. W Polsce demokracja, jak wszyscy wiemy, nie umiera od razu. Najpierw dostaje zastrzyk ekspertów, potem pragmatyków, później twardogłowych, aż w końcu kończy się w rękach byłych działaczy faszoli, którzy oglądają Putina z podziwem. I to, moi kochani, nie jest ostrzeżenie, to już się dzieje. Jeśli ktoś, nie wiem, jeszcze łudzi się, że Nawrocki będzie prezydentem wszystkich Polaków, to warto dodać, chyba że, nie wiem, nie jesteś fanem Mińska, nie fałszujesz dokumentów, nie żyjesz z kilometrówek widmo, bo wtedy raczej nie masz wstępu do kancelarii Nawrockiego. No ale tak już niejednokrotnie mówiłem, im większa menda, tym większe stanowiska w rządach pisowskich. A jeśli chodzi o wyborców PiS-u, pozwólcie, że powoli o Andruszkiewiczu już zakończę, mimo że niby był głównym bohaterem, bo po prostu mnie rozbawił tą swoją płomienną wypowiedzią. Ale jeśli chodzi o wyborców PiS-u, są wiadomi i już dawno określeni. Ja tak to widzę, taka lekko zdziczała część narodu, delikatnie mówiąc, nie obrażając nikogo, motłoch. I tu nie ma nad czym tak naprawdę debatować, bo ludzie jak beton mentalnie nie są do jakiejkolwiek zmiany. Tu chyba można powiedzieć, że to jest taki całkowicie zmarnowany fragment społeczeństwa.
Gdyby to ode mnie zależało, pozbawiłbym ich praw wyborczych. Wiem, zaraz tutaj na mnie się posypią gromy. Wielkie zdumienie budzi, nie wiem, popieranie Mentzena czy Brauna przez młodych ludzi. I powiem wam, że to jest niesłychane tak naprawdę, że młodzi Polacy, nie wiem, chcą, planują, popierają głosowanie, nie wiem, wybierają, planują głosować na faszystów, którzy chcą ich pozbawić tak naprawdę wszelkich praw, majątku i odciąć od świata. To tak jakby było, nie wiem, jakby bydło wiwatowało na widok idącego rzeźnika. Dziś młodzi ludzie uważają, że historia to kłamstwo, porażka, po prostu to jest porażka polskiej szkoły. Wyrosły nam pokolenia, które widocznie chcą mieć swój Oświęcim, na własnej skórze chcą poznać, czym są komory gazowe, być może. Nie bądźcie umówieni tym, że Stalin zaczął do nas bronić w razie konfliktu, bo nie będą. Druga partia mówi, nie, ja wolę wojsko amerykańskie. Szanowni Państwo, to się nie odbyłoby za darmo. Jeżeli kiedykolwiek przyjmiemy kuratelę obcego mocarstwa całkowitą, to miejmy tę świadomość, że będziemy bez... Moi kochani, w miarę, gdy mam czas, w miarę możliwości, przeglądam YouTube, internet i umieszczane tam filmiki, na przykład Rosjan, Ukraińców, Białorusinów. Gorąco wam je polecam. Dlaczego? Jak oni patrzą na Polskę, co ich zaskoczyło, co zdziwiło, czym są zachwyceni. A są zachwyceni praktycznie wszystkim, dosłownie polskimi drogami, polską gościnnością, ścieżkami rowerowymi, polskimi zabytkami, komunikacją miejską, komunikacją kolejową, bezpieczeństwem na ulicach, czystością, segregacją odpadów komunalnych, różnorodnością wszelkiej rozrywki, możliwości nauki i osobistego rozwoju. I powiem wam, że naprawdę warto obejrzeć, wysłuchać, bo u nas połowa narodu tego po prostu nie widzi, nie docenia. Nie widzi polskich sukcesów i tego, jak zmieniła się Polska, będąca członkiem Unii Europejskiej. Spostrzeżenia i komentarze tych youtuberów dają tak naprawdę dużo do myślenia, szczególnie te dotyczące powodów ich ucieczek z rodzimych krajów. Dziś w Polsce żyjemy w takich czasach, że jeden człowiek ma mózg, a dwóch obok tego mózgu po prostu nie ma. I ten z mózgiem jest traktowany jak anomalia. I być może się mylę. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale uważam, że my Polacy musimy wreszcie się opamiętać. Pewnie większość z was pamięta nienawiść przeciwko Unii. Siano w bardzo podobny sposób w Wielkiej Brytanii. I wiedzieliśmy dobrze, wiemy dobrze, jak to się skończyło. I tutaj powrotu nie będzie. W naszym przypadku będzie jeszcze gorzej i jeszcze boleśniej. Bo doskonale wiemy, że Wielka Brytania jest nieporównywalnie bogatsza niż Polska. My doskonale, jaka była, znaczy wiemy doskonale, jaka Polska była i gdzie była przed Unią Europejską. Wcześniej mieliśmy 44 lata pod ruską kuratelą. No, zabory dzięki m.in. Kościółkowi, o którym często zapominamy, trwały 123 lata. A dzisiaj? Dzisiaj pewnie się też nie wszyscy ze mną zgodzicie, ale Polska jest w najlepszym miejscu w swoich dziejach. W najlepszym, jakie mogło nam się przytrafić. Wciąż uważam, że jest szansa na pokonanie tej całej patologii. Potrzeba czegoś spektakularnego i zdecydowanego. No i tutaj znowu apel do Tuska.
naród ci zaufał, do dzieła, człowieku. No bo tak naprawdę jak panie Tusk machnie na nas ręką, to już nic nie będzie. Kompletnie nic. Bo takie osobniki jak Andruszkiewicz czy Alfons, jak się dorwą do koryta, to Białoruś to będzie dla nas w strefie marzeń. No i chyba tym apelem zakończę ten mój dzisiejszy króciutki monolog. No, ponawiam apel, jeśli ktoś zna dialekt pisowski i przetłumaczy Andruszkiewicza, chylę czoła i nominacja do Nobla jak nic. No i oczywiście piszcie, komentujcie, jak wy to widzicie. Oceniajcie. Ja jeszcze raz z całego serca bardzo dziękuję darczyńcom za wpłaty. I co, widzimy się przy kolejnym materiale, jak zawsze. I przypominam, w niedzielę o 18:00 widzimy się na live'ie. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Antek, pamiętasz te trudne dni, gdy mówiłeś tak mi źle, zniszczyć swoją ojczyznę, dać dalej krok, wszystko było tak proste w te dni. Ogłupiałeś się moglu przez 8 lat. Niechaj Bóg wyprostuje ci sny. Nienawiść do Tuska zeżarła cię tak, przez ciebie